Dziś zrobię sobie PlayStation 3 Slim, taką Ultimate Slimkę, którą będę mieć w swojej kolekcji i która będzie moim głównym tematem do ogrywania tych wszystkich starszych gierek, bo szkoda mi eksploatować CHC na co dzień. Jest to fajny diament w mojej kolekcji, więc nie przedłużając, biorę się za robotę, a wy sobie możecie to pooglądać w formie takiego w sumie wideo vloga, więc zaczynajmy. No i dobra, słuchajcie, mam tutaj PS3 Slim. Tą Slimkę zakupiłem dla siebie. Jest to wersja 2504B rewizja, bodajże C0. Już wam mówię. Jest to rewizja 0C, tak. I to jest ta rewizja podatna na modyfikację CFW jeszcze. I też dlatego sobie tą Slimkę zakupiłem. Jak się okazało, mam tutaj troszeczkę jackpota, bo zwróćcie uwagę, tutaj gdzieś z boku wam pokazuję, sama konsola ma przelatane jakieś 26 dni, czyli jest praktycznie nówka, powiedzmy sobie szczerze, nówka. Przeleżała gdzieś w garażu, jest brudna, trochę porysowana, jakby to nie jest dla mnie problem, z tego względu, że tutaj samą obudowę sobie zmienię. Całą górę tutaj w tej Slimce już, jak widzieliście na przebitkach, na shortach, zmodyfikowałem układ chłodzenia. Dlatego, że chcę sobie zrobić taką Ultimate Slimkę, taką najbardziej dopasioną Slimkę, jaką ja sobie jestem w stanie wymyśleć, zrobić. No i też właśnie chcę jej sobie później już tylko używać. W związku z powyższym, co ja tutaj jeszcze zamierzam zrobić? Ano, na pewno chcę wymienić zasilacz. Dlaczego chcę wymienić zasilacz? Dlatego, że ona będzie miała troszkę niższe obroty niż standardowa Slimka, ze względu na to, że zrobiłem tutaj te modyfikacje, no i te temperatury będą niższe. Generalnie, więc też będzie niższy airflow. Co za tym idzie, sam zasilacz nie będzie tak relatywnie dobrze schładzany, jak na przykład w przypadku sytuacji, kiedy byśmy tutaj mieli te 35-37% wentylatora, gdzie to powietrze już bardziej mocno przez ten zasilacz przepływa. W związku z tym postanowiłem tutaj włożyć mocniejszy zasilacz, oryginalny zasilacz. Już tutaj spróbuję wam to pokazać. Nie wiem, czy ta kamera to będzie w stanie wam zobrazować, ale oryginalny zasilacz do takiej Slimki ma tutaj, gdzie jest ta informacja? Tu jest. Ma tutaj 16 A na linii 12V, czyli na tej linii, która nam zasila obydwa procesory. Natomiast zasilacz, jaki chcę sobie w niej docelowo zastosować, będzie to zasilacz z wersji 2004 i on, jak tutaj widzicie, ma 18 A. Więc to jest kolejna modyfikacja, którą chcę sobie tutaj zastosować, oprócz tego układu chłodzenia. Dodatkowo planuję sobie wymienić baterię RTC, ze względu na to, że ta jest już tutaj wyładowana. Wystarczy ją odpiąć od prądu i niestety, ale trzeba od nowa daty wszystko ustawiać. Więc to już też jest trochę zdewaluowane, zużyte. Co jeszcze chcę sobie zrobić? Chcę sobie wymienić klampy, te takie metalowe, zwykłe, gięte, na takie z 316, ponieważ gdyż one będą mi tutaj robić troszkę lepszy docisk, przynajmniej tak mi się wydaje. Dodatkowo co sobie chcę zrobić? No to na jakieś cewki, co tutaj się da, chcę sobie wrzucić jakieś radiatorki, jeżeli mi się tutaj w tej blasze w gabarycie zmieszczą. Z tego samego względu, dla którego wymieniam zasilacz na mocniejszy. Jak będzie mocniejszy zasilacz, będzie się mniej grzał, więc ten airflow nie będzie aż taki mocny tutaj do niego potrzebny. Natomiast same układy, mając mniejszy airflow, ponieważ PS3 w Slimie, ja nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, zaciąga powietrze dołem, tymi wszystkimi szczelinami. No i to powietrze przepływa tutaj pod płytą główną, dzięki czemu reszta układów, które są na płycie, się schładzają. Jeżeli ten przepływ nie będzie relatywnie wysoki, no to pewne układy też mogą się grzać, dlatego też pomyślałem, że zastosuję sobie jakieś radiatorki. Zobaczymy, czy to tutaj wejdzie, czy się zmieści. Kolejną modyfikacją, jaką sobie tutaj chcę zastosować, będzie Honeywell PTM 7950 zamiast MX4. Zakupiłem sobie taki setup, który mi starczy prawie na RSX-a i Cella. No i kurde,
Ostatnią taką modyfikacją, którą sobie tutaj będę chciał zrobić, jeżeli chodzi o hardware, no to będę chciał wymienić dysk twardy, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy później. I nie będzie to SSD. Dochodzę do wniosku, że tutaj no, jest jakiś uzysk w przypadku pierwszych uruchomień różnych gier na SSD-ku, ale wydaje mi się, że nie aż taki, żeby warto było w to inwestować aż takie środki, a mam dysk, który od długiego czasu leży mi na parapecie. Jest to co prawda zwykły HDD, ale dość fajny i myślę, że zamiast być parapetowcem, to będzie właśnie docelowo dyskiem w tej slimce i tutaj się lepiej zrealizuje. Ok, to tutaj sobie będę demontował. Ogólnie dzisiaj będzie chyba długo i będzie w formie bardziej takiego vloga, bo też chcę tutaj poruszyć parę tematów, bo ostatnio też pada trochę pytań pada też na priv, troszkę pytań pada na Messengerze, więc też na te kilka pytań będę Wam chciał po troszku odpowiedzieć. Napęd sobie tutaj wymontujemy, to sobie ściągniemy. Z takich pytań, kurde, które jakiś czas temu zaczęły spływać, po tym jak coraz więcej takich serwisów, gdzie zaczynam wrzucać na swoje media społecznościowe, jest pytanie, ile biorę za serwis takiej konsoli czy laptopa. I już spieszę Wam z odpowiedzią. Ja nic nie biorę za serwis takiej konsoli czy takiego laptopa, ponieważ ja nie robię serwisów takiej konsoli czy takiego laptopa. Od tego są firmy, które sobie biorą za to pieniążki, które sobie płacą za to podatki i które robią to uczciwie wobec państwa, czyli wobec nas wszystkich. To, co tutaj oglądacie, to, co ja sobie tutaj robię, to robię sobie tak naprawdę jako hobbysta dla siebie na swój użytek. Jeżeli nawet się zdarzy, że coś gdzieś wystawię po jakimś czasie na sprzedaż, to dlatego tylko i wyłącznie, że na przykład jest dublem w mojej kolekcji, bo przykładowo zakupiłem dlatego, że potrzebowałem jakiś procesor bądź inną część, która się akurat znajdowała w tym kadłubku, a nie miałem w swoim, a docelowo na taki polowałem. Bo taniej jest czasami kupić całą konsolę, czy cały laptop, aniżeli na przykład bawić się w takie sytuacje, że polujemy na samego procka. Więc to jest jeden powód, dla którego czasami coś u mnie ląduje na sprzedaż. A drugi powód, jak coś u mnie ląduje na sprzedaż, już powiedzmy z tych nowszych rzeczy, no to wtedy, kiedy tak naprawdę mam już coś lepszego, no i po prostu to stare sprzedaję, bo już tego nie zamierzam używać. Tyczy się to głównie rzeczy, które nie są retro wtedy. No i jeżeli chodzi o takie tematy z tym związane, to tyle. Jeżeli byście sobie chcieli coś wyserwisować, no to polecam Wam ekipę z Mobiboxa, polecam Wam Wielkiego Elektronika, polecam Wam Daniela Rakowieckiego. To są wszystko fachowcy, którzy się na tym znają, którzy to robią na co dzień i którzy biorą przede wszystkim za to odpowiedzialność i dają na to gwarancję. I ja nie przyjmuję takich argumentów, jak nieraz ktoś tam pisze, że ja bym to zrobił taniej. Po pierwsze, ja nie wiem, czy zrobiłbym to taniej, no bo kurde, powiedzmy sobie szczerze, materiały kosztują, czas kosztuje, jak to zawsze różnym ludziom staram się tłumaczyć. Materiały kosztują, czas kosztuje, wszystko wokół tego również kosztuje, a finalnie jeszcze pasowałoby, biorąc za to pieniądze, wziąć jakąś odpowiedzialność, co za tym idzie, dać gwarancję. Ja jako osoba prywatna, dając gwarancję na serwis jakiegoś urządzenia, które przykładowo będę przeglądał czy robił, no nie ukrywajmy tego, strzelam sobie w stopę, no bo co, no jak coś się stanie, ktoś gdzieś coś dziubnie, no to wtedy będę musiał ponieść za to odpowiedzialność i przywrócić to do stanu działającego. Dlatego też ja nie robię Wam takich rzeczy. Ja to robię sobie tylko i wyłącznie hobbystycznie, jako pasjonat i czy to robię dobrze, czy to robię źle, też tego do końca nie wiem. Pozostawiam to Waszej ocenie, czy ocenie fachowców, którzy faktycznie się na tym znają. Ja staram się zawsze robić sobie tak, jakbym chciał mieć to zrobione, ale czy to jest faktycznie zrobione dobrze,
No cóż, niech to oceni ktoś, kto faktycznie ma o tym jakieś większe pojęcie. Ja uczę się wszystkiego z reguły sam, coś tam podpatrzę na YouTubie i jeżeli ktoś uważa, że jestem fachowcem, mi się osobiście wydaje, że nie jestem żadnym fachowcem, jestem amatorem, który bawi się sprzętem i poprzez swoją zabawę czasem pokazuje coś i Wam. Natomiast tylko tyle i aż tyle. I wokół tego żadnej dodatkowej filozofii bym już nie kroił. Więc tak, jeżeli Wam się podoba to, co robię, to fajnie. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomaga Wam to zrobić sobie samemu coś tak, żebyście też mieli zrobione dobrze, to też fajnie. Natomiast no, w żadnym wypadku nie jestem osobą, która się podejmie serwisowania Waszych sprzętów. Od tego, tak jak mówię, są ludzie, którzy się na tym znają, robią to od lat, biorą za to pieniądze i z tych pieniędzy opłacają wszystkie składki, podatki. Więc tutaj jakby ucinając ten temat, tak to wygląda. No i z mojej strony to się raczej nie zmieni. Nie zamierzam też się przebranżawiać, nie zamierzam też pójść tutaj w taki temat, że założę jakiś serwis czy coś, jak mi tutaj parę osób sugerowało, ponieważ gdyż ja mam dobrą pracę na etacie i no, pasuje mi, jest spokojna, bezstresowa i wolałbym, żeby tak to pozostało. Więc w moim przypadku robię dla siebie swoje. Jeżeli masz okazję, czasami uda Ci się coś ode mnie mojego kupić, no to fajnie. Jeżeli jesteś zadowolony, to już w ogóle fajnie. Natomiast nie jestem handlarzem, nie robię takich rzeczy na co dzień w grubej ilości na handel i nie zajmuję się serwisami dla osób trzecich. Robię to hobbystycznie, tylko i wyłącznie dla siebie. Jeżeli komuś czasem pomogę, to pomogę, zwykle z dobrego serca. Natomiast nie jest to dla mnie żadna forma zarobkowa i nie zamierzam w żaden sposób robić też konkurencji komuś, dla kogo jest to taką formą. Ponieważ uważam, że jeżeli robi to, co robi, robi to dobrze, płaci podatki, to kim ja jestem, żeby coś takiego mu psuć i wchodzić w jakiś temat konkurencji, co jakby nie było nieuczciwej, no bo przecież ja nie mam działalności, ja nie opłacam sobie ZUS-u, robi to za mnie mój pracodawca, który zatrudnia mnie w całkowicie innej branży, a to tutaj to jest tylko i wyłącznie hobby, mój fan, moja zajawka, coś, co lubię Wam pokazywać, coś, co sprawia mi póki co radość i coś, co komuś z Was, kto jest na tyle odważny, żeby sobie samemu coś pogrzebać, może pomóc, jeżeli się będzie zastanawiał, jak to zrobić, ewentualnie jakie rezultaty dają jakie materiały. I to by było w zasadzie z mojej strony w tym temacie na tyle. Nie zamierzam się tu bardziej już w to zagłębiać. Tutaj sobie planuję dać takie właśnie oto kondensatorki, ale ja nie wiem, czy ja to sobie mogę tutaj dać. Muszę sobie to pierwej zobaczyć. To nie jest do końca takie proste. Ok, jak my to mamy? My to mamy tak, tak. Kurde no. Będzie ciężko, powiem Wam, będzie ciężko. Nie są to proste sprawy. A nie chcę sobie tutaj nic naburdać, bo kurde no, w miarę świeża konsola, można powiedzieć, że nówka sztuka nieśmigana. Więc szkoda by było cokolwiek uszkodzić. Także nie bądźcie źli, nie miejcie pretensji. To nie jest tak, że jestem leniwy i mi się nie chce, tylko po prostu mam pewną swoją filozofię, którą się w jakiś tam sposób staram kierować.
No i osobiście, jeżeli bym coś robił, a obok byłby sąsiad, który by robił to na lewo za pół ceny i podbierał mi na przykład klientów, no to byłbym trochę zły, tak? Dlatego też zawsze, zanim coś robię, to staram się pomyśleć, czy chciałbym, żeby ktoś zrobił coś takiego mnie. I jeżeli w ogólnym rozrachunku wychodzi mi, że nie chciałbym, żeby ktoś mnie coś takiego zrobił, no to też ja komuś czegoś takiego staram się nie robić. Dobra, wydaje mi się, że to siądzie. Tutaj mam taką specjalną taśmę termoprzewodzącą. To jest coś, co można sobie kupić na Allegro albo AliExpressie. Jak kurde gdzieś tam po drodze znajdę chwilę, to Wam wrzucę nawet link do takiej taśmy. I ona bardzo fajnie działa. Także tutaj nie ma to tamto. Bardzo dobrze nam ona tutaj trzyma. Wstępnie sobie to delikatnie przykleję. No i spróbuję sobie na paście skręcić ten kawałek chłodzenia, żeby zobaczyć, czy w żaden sposób mi to tutaj nie będzie kolidowało z odciskiem pasty na rdzeniu sela. Także bardzo się cieszę, jeżeli Wy się cieszycie, jak coś tam wrzucam. Cieszę się, jak to oglądacie. Ale tak jak mówię, nie jestem i raczej nie będę, chociaż człowiek nie powinien się zarzekać, ale przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będę, przynajmniej w najbliższej przyszłości, żadnym serwisem, który będzie się zajmował robieniem czegoś takiego zawodowo za jakieś tam pieniądze. Natomiast tak jak i do tej pory zawsze służę dobrą radą, znaczy dobrą to nie wiem, to Wy ocencie czy dobrą, natomiast staram się zawsze służyć radą. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, a mi się wydaje przynajmniej, że to wiem, to zawsze staram się doradzić, przynajmniej powiedzieć, jak ja bym to zrobił. Niemniej nie wiem, czy mam rację w tym, jak mówię, że zrobiłbym tak czy tak. To jest wszystko czysto i wyłącznie moja hipoteza i nie muszę mieć w tym racji. Także zawsze, jak pytacie się mnie o radę, to pamiętajcie, że tak, staram się Wam zawsze doradzić tak, jak potrafię najlepiej, ale nie jestem pewien, czy mam rację w tym, co mówię, ponieważ, tak jak wspomniałem, jestem totalnym amatorem, ja się tym bawię. Ja nie robię tego zawodowo, nie jestem profesjonalistą, który zęby na tym zjadł. Ja się tym po prostu najzwyczajniej w świecie bawię. Dla mnie jest to forma zabawy, odstresowania się, zrobienia czegoś innego. Jakaś tam forma pasji, realizacji jakichś tam dawnych marzeń. Natomiast no, nie robię tutaj z siebie jakiegoś wszechwiedzącego omnibusa. I nie udaję kogoś, kim no nie jestem, no bo tak jak mówię, z mojej strony, ja to przynajmniej tak widzę, jest to czysta amatorka. Ja to robię dlatego, że ja to lubię robić, lubię grzebać w swoich sprzętach. I tak jak ktoś mi kiedyś zadał pytanie, że skoro polecam, żeby oddawać do tego czy tego serwisu, znaczy, słuchajcie, ja nie sugeruję Wam tego czy tamtego serwisu, ja tylko Wam mówię, kogo znam z ludzi online, którzy też pokazują swoją pracę w sieci, kto się tym zajmuje. Ja nie rekomenduję, że macie dawać tu czy tam. Natomiast ktoś mi kiedyś też powiedział, że ja tak mówię, daj tu, daj tam, to dlaczego ja sobie robię sam? No, zasada jest taka, czy zasada, no, ja tak uważam, że ja sobie robię sam, bo ja sobie lubię robić sam. Czy to robię dobrze? Jak już wcześniej wspomniałem, pojęcia zielonego nie mam. Czy to, co robię, w ogóle ma sens? Pojęcia zielonego nie mam. Natomiast no, ja sobie to robię sam i ja sobie sam za to biorę odpowiedzialność. Jeżeli zrobię coś źle, jeżeli to będzie nie tak, jak ma być,
no to jedyną osobą, którą będę mógł za to obwiniać, która będzie odpowiedzialna za tą sytuację, będę ja sam. A jeżeli, tak jak tutaj ktoś mówił, że jak robię sobie, to przecież równie dobrze mogę i tutaj temu czy tamtemu. Jeżeli zrobię to tobie, no to wtedy ty nie będziesz miał pretensji do siebie, że dałeś do mnie, tylko będziesz miał pretensje do mnie, że to zrobiłem jakoś nie tak, jak to powinno być zrobione. Więc dlatego też działam sobie tylko i wyłącznie sam na własną rękę. I tak to zostanie. I dla mnie nie będzie problemem zrobienie sobie PS5, poprawienie tego ciekłego metalu, za jakiś czas przeprowadzenie konserwacji. Jak najbardziej będę Wam to chciał również i pokazać. Co nie zmienia faktu, że to nie jest tak, że skoro ja Wam to będę chciał pokazać, to ja później wezmę i będę to komuś z Was robił. Nie będę. Od razu mówię, że absolutnie nie będę, dlatego że nie zajmuję się takimi tematami. Dobra, mamy tutaj kondensatory 470 mikrofaradów. Mamy tutaj te ceweczki i teraz pytanie, czy one są na tyle, że dam radę tutaj dać te radiatory. Zaraz sobie spróbujemy to przymierzyć. Znaczy wiecie co, ja w ogóle to tak nazywam, tak jak nazywam, ale ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze nazywam. Także w razie czego poprawcie mnie w komentarzach. Bo tak jak mówię, ja nie jestem zawodowcem, który się na tym jakkolwiek jakoś super zna. Od tego są ludzie, którzy z tym robią na co dzień i biorą za to pieniądze. Ja jestem amatorem, któremu coś się tam wyobraża. Ale czy mam rację w tym, co robię? Tak jak wcześniej wspomniałem, też nie wiem. Chcę to po prostu zrobić dobrze, jak dla siebie, bo też właśnie robię dla siebie. Dobra, mamy to tutaj. Kurde, tam taśmę odkleić później. To jest 7 światów i pół Ameryki. Ok. Spróbujemy sobie go tu delikatnie przykleić. Ciach. No bo czekaj, to idzie tak, to idzie tak. I tutaj mamy wypusty na to. W zasadzie jak ta jedna siądzie, no to znaczy, że ten drugi też powinien być ok. A jak ten nie siądzie, no to znaczy, że nie mogę dać na tego drugiego, tak? Jakoś tak to traktuję. No i co? No i ni cholery, ni hu. Tak to nie będzie. Ale okej, nie ma problemu. Mamy tutaj plan B. To sobie na razie odstawię na bok, bo jeszcze nie wiem, czy sobie go do czegoś nie użyję. Natomiast co tutaj zrobimy? Tutaj myślę, że dobrym tematem będzie żel termiczny. I teraz ostatnio pytaliście się mnie też, jaki żel termiczny używam i czy to się sprawdza. Tak, to się mega sprawdza. Ja go mam użytego w ZBooku Fury 16G9 na karcie graficznej, na sekcji zasilania procesora. Super daje radę, naprawdę. To jest żel termiczny CXH1300. Ja go zamówiłem na AliExpressie. I mogę go z gorącym sercem polecić każdemu, kto chce sobie zastąpić termalpady, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Niemniej nie będę się tutaj kłócił, jeżeli ktoś powie, że tam termopady Gelida czy Thermal Grizzly są lepsze, no to jeżeli on tak uważa, no to ja też nie będę w tą polemikę wchodził. Bo też nie przeprowadziłem testów wszystkich tych materiałów naraz, więc no też by to było takie trochę słabe. Jakbym na siłę forsował w tym przypadku swoje racje. Zakładam, że jest tak jak mówię. Natomiast czy tak jest? Na pewno lepszy jest ten żel termiczny od fabrycznego tematu, który był w tym ZBooku. A skoro jest lepszy od fabrycznego, który był w ZBooku, no to tym bardziej powinno być dobrze w przypadku tutaj tego. Ok, to nam tutaj fajnie siada. Czyli tu mamy mniej więcej te kulki na te tutaj, nie wiem co to są, cewki? Co to jest? Niech mi ktoś napisze w komentarzu, co to jest. Ja mówię, że cewki, ale ile w tym mam racji, Bóg jeden raczy to wiedzieć. I znając życie niewiele.
Więc bardzo proszę, sekcja komentarzy jest wasza. Dajcie mi znać, na co ja nakładam ten żel termiczny. Wydaje mi się, że to są cewki też. Ale no, nie muszę mieć racji. Poprawiać, nie bać się. Tak jak mówię, jestem tylko zwykłym, prostym, domorosłym dłubaczem. Tak to się fachowo nazywa. Dłubaczem, dłubokiem. Jestem domorosłym dłubokiem. Ok. Ciach, ciach, ciach. No i cyk. Dobra. Umówmy się, że tutaj powinno to tak siąść. Tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj mamy to. Co my tutaj jeszcze możemy ewentualnie schłodzić? To nam tutaj siądzie do układu chłodzenia. Ok, to nam tutaj siądzie tak. A to nam tu siądzie bezpośrednio do tego układu chłodzenia. Dobrze. Czyli to mamy tak, to mamy tak. Ok, i teraz jak to mi będzie fabrycznie stało? To mi będzie fabrycznie stało tak. Dobrze. To jeszcze sobie muszę jedną rzecz tutaj dokonać. I już wam za chwilę powiem dlaczego. Jedną rzecz sobie tutaj muszę dokonać. Czekajcie, jeszcze tutaj te cewki. Jak to tutaj jest z tymi cewkami? A z tymi cewkami jest tak, że ta jest tutaj na górze i teoretycznie ta jest tutaj tak. No dobra, to sobie jeszcze sprawdzimy. Tutaj sobie weźmiemy też trochę, damy takiego dziada na tą cewkę i takiego dziada. Czekaj, to idzie tu. Czy to ma w ogóle sens? To chyba nie ma sensu. To mi tu w ogóle chyba nie siądzie. No nie wiem, sprawdzę. Widzicie, ile razy trzeba poprzymierzać? I czy to ma tutaj jakieś przełożenie? Czy to tutaj siądzie? No właśnie nie siądzie. Dobra, zostawimy to tak jak jest. Tu jest jakiś airflow. Niech to sobie dmucha. Dobra, to mamy tak. Ok, teraz jaki plan dalej? Tutaj plan mam taki, że na pewno na RSX-a damy sobie PTM-a. Nie deliduję tego RSX-a, ponieważ raz, że konsola ma przejechane tylko 26 dni, a dwa, że w wersjach od 25 04, 03 tu jest mega duży problem z odklejeniem do tego i no mega bardzo nie chciałbym sobie tutaj tego w żaden sposób uszkodzić, więc zostawimy to tak. No i teraz kolejna rzecz. Bardzo słabo tutaj się pozycjonuje, zakłada te radiatory. No jakkolwiek liczę, że tutaj na tym RSX-ie jakoś sobie w miarę poradzę. Tak później w przypadku Sela, jeszcze zaraz zobaczymy jak to zrobimy w przypadku Sela. Na razie to ja sobie wezmę, wyciągnę tego PTM-a i przymierzę sobie tutaj do RSX-a, gdzie go tniemy, rżniemy. Ok. Zrobimy sobie tutaj jakąś kreseczkę zaraz. W zasadzie to ja bym go w ogóle haratnął na pół. No i tyle. Reszta się rozleje po rdzeniach. Nie ma co tutaj się za bardzo chyba rozwodzić nad tym. Ok, weźmiemy sobie go tu, odkleimy. I teraz tutaj. Widzicie, przy odrobinie szczęścia to się go udaje nawet paluchami odlepić. Czasem jest to wyzwanie, ale widzicie, nie zawsze. Nie zawsze potrzebujemy tutaj specjalistycznych pensetek. Natomiast no, jest to bardzo specyficzny materiał. No i widzicie, jak mi łapy ganiają?
No i musimy sobie go tak dać. No i wszelkie tam, dopóki tej taśmy nie ściągniemy, dobrze jest wszelkie tam bąble powietrza, jeżeli nam się jakieś porobiły, wycisnąć. No a później wziąć sobie jakąś szpatułkę, na przykład coś takiego. No i podważyć tego dziada. Tak, ażeby za któryś róg, no za któryś w końcu puści. Albo może pensetkę sobie jakąś wezmę. Jak tu coś znajdę. Musi być coś pewnego. Coś takiego, co mi tu ładnie to chwyci. O, spróbujmy takim dziobakiem to tutaj ściągnąć. Któryś róg musi puścić. Jak już któryś róg puści od swoi, no to już poleci. A inaczej go wezmę i uszkodzę. A tego bym nie chciał. No to jest najmniej fajne w przypadku PTM-a, że on się tak wulkanizuje do tej folii. Nie jest lekko później go odspoić. Jak już pójdzie, no to pójdzie, tylko te początki są strasznie takie słabe. No. Niefajne. O. Okej. No i teraz co? Porobiło się trochę takich bąbli powietrza. Delikatnie sobie to rozprowadzę, tak żeby go nie uszkodzić, nie porwać. No i tak pod wpływem temperatury się rozłoży. Natomiast sęk w tym, żeby tutaj to w miarę ładnie siadło na starcie i będzie dobrze. Ok. Powiedzmy, że mamy to. Teraz trzeba sobie wyczyścić rdzeń RSX-a, a może trochę w sumie za wcześnie, ale niech se trochę tego dostanie. To tutaj już mamy odtłuszczone ładnie wcześniej, ale nie wyczyszczone do końca z pasty. Kurde, wiecie co? W paście termoprzewodzącej, takiej MX4, najbardziej wpienia mnie to, że ona jest później wszędzie. Dobra, izopropanolem wyczyszczone, trochę chustki. I dobra, mamy to. Teraz co ja tutaj jeszcze chcę zrobić? Wezmę sobie MX4 i tą krawędź tutaj sobie tą MX4 zajadę. Spytacie dlaczego, a ja wam zaraz powiem. Tutaj też troszkę. Już wam spieszę z odpowiedzią, dlaczego ja tutaj robię taki bajzel. Ano dlatego, że proszę ja was, na sam rdzeń sela zamierzam nałożyć ciekły metal. Dlaczego zamierzam nałożyć ciekły metal? Ano, bo z racji tego, że muszę to chłodzenie przypasować na parę razy, to w przypadku PTM-a z dużą dozą prawdopodobieństwa bym go najzwyczajniej w świecie potargał. A w przypadku ciekłego metalu takiego problemu miał nie będę. Dlatego chcę do tego podejść tak, a nie inaczej. Dobra, na te tutaj cewki czy nie cewki damy sobie tą pastę i mając to już tak przygotowane, no właśnie nie zakładamy. Jeszcze jedna rzecz. To jest kolejny raz, kiedy bym zapomniał, a trzeba to zrobić. A mianowicie wymienić bateryjkę CR2032. Mam tutaj nową CR2032.
i sobie ją tutaj założę. Mamy CR2032, dokładnie tak. Ciach. Mamy bateryjkę wymienioną. W niektórych tych slimkach ta bateria jest na wierzchu, nie trzeba ściągać całej blachy, no ale w innych wersjach jest pod blachą. No więc, kurde, no jak tego nie zrobisz od razu, no to później znowu jesteś w tak zwanym tyłku, tak? Ok, mamy jeszcze to, no i jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, no widzicie. Nie można się spieszyć, trzeba się zawsze zastanowić, potrzykroć, zanim się odwali jakiś temat. Bo tutaj tak samo, tu przecież są oryginalne thermalpady, ja je wywaliłem, no ale w związku z tym damy tutaj tego żelu, tak, ażeby to było na wypasie zrobione. I teraz sobie założymy już, myślę, że teraz to już na gotowo sobie założymy tą klatkę. Dobra. No widzicie, ten żel tutaj bokiem powychodził, ale to dobrze, niech on sobie wyjdzie. Nikogo to nie boli. On się tutaj oprze. To tutaj mi siądzie ładnie, gdzie ta pasta mi zajdzie, gdzie będzie gitara. Natomiast teraz pasowałoby założyć tą klatkę. Widzicie, ja sobie robię takie rzeczy sam, bo no, każdy normalnie myślący człowiek powiedziałby, że jestem trochę niepoważny, robiąc taki przerost formy nad treścią. A ja mimo wszystko chcę go sobie zrobić. No i teraz, gdybym to zlecił jakiejś firmie zewnętrznej, no to zapłaciłbym tak ciężkie pieniądze, że kupiłbym sobie pewnie ze 4 takie konsole. A tak, bawiąc się samemu, ponoszę odpowiedzialność za każdy swój niechybny uczynek. Niemniej jestem sobie w stanie wszystko zrobić dokładnie tak, jak chcę i nikt mi nie powie, że nie zrobi tego czy tamtego, bo to się nie opłaca. Owszem, nie opłaca się. Owszem, nawet w sytuacji, kiedy ja to robię, jest to średnio opłacalne, ponieważ same koszty tych materiałów, które tutaj dorzucam i czas, jaki poświęcam na to przede wszystkim, żeby to wszystko zrobić tak, jak chcę to zrobić, to są naprawdę spore koszty. Niemniej to są moje koszty, na które się godzę i które ponoszę tylko i wyłącznie we własnym zakresie. Gdybym komuś w ten sposób miał zrobić konsolę, to powiem szczerze, że chyba by mi się nie chciało. To jest za dużo pitolenia. To jest przede wszystkim taki straszliwy przerost formy nad treścią, że głowa mała. I tak jak mówię, no, robię to dlatego, że robię to sobie, bo sobie tak ubzdurałem. I tylko i wyłącznie tyle. Nie ma w tym żadnej większej logiki. I nie należy się w tym żadnej logiki dopatrywać. Mam ochotę i sobie dłubię. Ta blacha mi tu coś, kurde, krzywo chyba wsiadła. No i to jest właśnie to. Trzeba to dobrze teraz spozycjonować, bo później już nie będzie czasu na takie pierdolety. Dobra, mamy to. I cyk. Także jeżeli ktoś z Was uważa, że to jest fajny jakiś pomysł, to zawsze sobie go może zrealizować we własnym zakresie, jeżeli się czuje na siłach. A jeżeli się nie czuje na siłach, no to pozostaje mu szukać kogoś, kto się czuje na siłach i mu to zrobi, ale tanio nie będzie wtedy. To jest tylko i wyłącznie temat dla takich zafiksowanych entuzjastów jak ja. Więc jeżeli ktoś nie jest takim masochistą i nie wkręca sobie takich jazd jak ja, no to chyba nie jest temat na zabawę dla niego.
Dobra, to mamy tu i to mamy tu. Widzicie, z PTM-em nie jest lekko, ponieważ gdyż jego jak się zrusza, to jest po zawodach. Trzeba sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. Więc zaraz Wam pokażę, jaki ja mam pomysł na to, żeby to zrobić na tym celu. A czy to się uda? Ej, co jest? Ale jaja. Nie wierzę w to, co widzę. Czekaj. Co jest? Ha! No i po temacie. Nie zrobimy sobie na tych niklowych, ponieważ gdyż one są prawo-lewe. W sensie mają jakby w drugą stronę wycięcie. Zaraz Wam pokażę, bo to już sobie muszę wkręcić. Dam sobie podwójne, gdzie zwykłe. Czy to coś zmieni, nie mam zielonego pojęcia. Ale w mojej głowie to coś zmienia, więc tak sobie zrobię. Natomiast zaraz Wam pokażę, jakie są jaja. Znaczy pewnie znawcy tematu, no to się w tej chwili ze mnie śmieją, bo już to wiedzą. Natomiast ja tego nie wiedziałem. Właśnie się dowiedziałem. Także zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Kurde, to sobie tutaj wkręcimy. Równiutko, żeby siadło. Mam nadzieję, że będzie wszystko sztos, bo powiem Wam szczerze, że nie widzi mi się rozkładanie tego jeszcze raz. Zakładam, że ten PTM, że to wszystko siądzie jak nie wiem co. Inaczej będzie mi mega przykro. Dobra. Powiedzmy, że mamy to. Czekaj, to mamy tak, to mamy tak. Dobra. To tutaj mamy. Mamy chłodniczkę przykręconą. Zakładam, że to tutaj ładnie siedzi. Bądźmy optymistami. Dobra. To jest. I teraz to sobie odłożę na chwilkę na bok. Pokażę Wam w ogóle, o co mi chodzi z tymi klampami. Zobaczcie. Czajcie to? W fatach jest na odwrót zrobione wycięcie. Lustrzane odbicie jakby. Nie da się przez co wykorzystać jednego za drugiego. Człowiek całe życie się uczy i głupi umiera. Dobra. Plan jest taki. Odklejamy. Czyścimy to ładnie, elegancko z tej starej pasty. Myjemy w izopropanolu. I PTM-a nakładamy, ale tutaj. Nakładamy PTM-a bezpośrednio na to chłodzenie. Żebym sobie, kurde, nie starł tych kresek, bo nie będę wiedział, czego się za bardzo chwycić. Ok, PTM-a sobie nakładamy na to chłodzenie. Później sobie na to założymy blachę z sela. Oby w dobrą stronę. Czekaj. To wycięcie to nam idzie tak. W ten sposób. Czyli to wycięcie potrzebujemy do zewnątrz, czyli to zakładamy tak. Ok, ja sobie to jakoś gdzieś muszę odkreślić. Żeby później, bo nie wiem, czy to jakąś różnicę nam robi. A nie chciałbym tu już zrobić żadnego faila. W żadnym wypadku. Ok, weźmiemy sobie teraz izopropanol. Tam już to mamy wstępnie zabezpieczone. I po to dałem tą pastę, bo tą konsolę ogólnie planuję sobie trzymać w pionie. I ta pasta ma mi zabezpieczyć przy ewentualnym wycieku ciekłego metalu, żeby mi ciekły metal nie wleciał tam w te kondensatory. I głównie tylko o to mi tutaj się rozchodzi. Dobra, PTM-ik. I zaraz sobie to spróbujemy
nałożyć. Dobra, ciach, pyk. I teraz tak, pyk. Dobra. Mamy pyk. I teraz ta pensetka. Spróbujemy się dziada pozbyć tej folii. Z której strony się tutaj trzeba za to zabrać? No ciekawe jak to się będzie, kurde, zachowywać. Biorąc pod uwagę całokształt. No bo tutaj kawałek PTM-a, od rdzenia do IHS-u ciekły metal. Ciekawe. Natomiast jak to wyjdzie, to będzie chyba jedna z najbardziej wypasionych PS3 Slim dostępnych w ogóle. O kurde, troszkę mi się rozleciał. Cholera jasna, idę z tym PTM-em. Miejmy nadzieję, że to się uda i będzie ten sztosowo go zrobiony. Daisy, co ty masz krótki kaszel, piesku? Oj kurde. Powiem wam, że niedobrze się stało. O fuck. Chyba po wszystkim. No i tyle, drodzy Państwo. Tu będzie niestety w takim razie MX4. Czy lepiej, czy gorzej? Gorzej, ale nic już z tym nie zrobię. PTM się rozsypał. To jest ten moment, kiedy niestety przydarzył się fail. Na RSX-ie się udało, na Celu niestety się nie udało. No więc co? Tutaj damy sobie i tak może ten ciekły metal. Tutaj sobie damy MX4. Tak solidnie. Ja sobie ją zaraz tu odcisnę tak na tyle, na ile potrafię. Paluchami oczywiście. Kurde, nie jestem zadowolony z tego, że tak to się skończyło. No ale nie można mieć czasami wszystkiego niestety. Wydarzyło się, no i trudno. Nic już z tym nie wymyślę. Dobra, kleimy do tego dziada. Na tyle, na ile umiem to odcisnąć. Zakładam, że resztę się już doklei. Daisy, uspokój się. No i kurde, no. Powiem wam, nie jestem zadowolony, natomiast o tyle fajnie, że tutaj mam osobno RSX-a i osobno Cela, dzięki czemu będę mógł w przyszłości na przykład sobie pomyśleć nad wymianą, mimo wszystko, na PTM-a. Zobaczymy, jak temperaturki będą wyglądały, no ale w razie czego, jakby co, mam tutaj tą furtkę, no i to jest taki pozytyw tej sytuacji, chyba jedyny, no ale z czegoś się trzeba cieszyć, no trudno. Miało być jak nigdy, no a wyszło trochę jak zawsze. Chociaż z reguły tego PTM-a udaje mi się ładnie nałożyć, no a tym razem, jak widać, średnio to wyszło. Dobra, weźmiemy sobie ciekły metal LT100. LT100 ma to do siebie, że ma taką gęstszą konsystencję i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on wycieknie. Czy ja jeszcze go mam? Mam go, jeszcze mam. Dobra, ciach i zaciągniemy sobie resztę do strzykawy. Mamy tutaj wstępnie opalony patyczek bawełniany, tak ażeby w żaden sposób on tutaj nie zostawiał żadnych włosów. No i nakładamy sobie
pomalutku ciekły, tak żeby pokryć cały rdzeń. Ogólnie powiem Wam szczerze, że ja jestem fanem ciekłego metalu. To nie jest rzecz, której bym się bał kiedykolwiek. Może w 2007, kiedy zacząłem go stosować w swoich sprzętach. Naprawdę, no, jeżeli wiesz, co robisz, jeżeli wiesz, jak sobie to położyć, żeby sobie krzywdy nie zrobić i przede wszystkim w jakiej ilości, to ciekły metal to jest naprawdę fajna rzecz. No tylko trzeba zachować odpowiedni umiar i podejść do tego tak z głową. Jeżeli go wylejesz nie wiadomo ile, ja wiem, że jest teraz afera, że wycieka w PS5 i tak dalej i powiem Wam szczerze, jestem w stanie się z tym zgodzić, dlatego że widzicie, no ja sobie tutaj każdą rzecz, którą robię na ciekłym metalu, nakładam sobie ten ciekły metal, można powiedzieć indywidualnie, pomalutku, tak jak trzeba, wcieram, zaczekam aż trochę przereaguje, następnie składam te elementy do kupy. W przypadku PlayStation 5 ciekły metal nakładany jest fabrycznie w ilości większej w zasadzie niż wypada, a wszystko dlatego, że no przecież nikt nie jest na tyle szalony, żeby płacić jakiemuś gościowi, który będzie klęczał nad każdą konsolą i delikatnie rozcierał ten ciekły metal po rdzeniu. No jest tam co prawda zabezpieczone gąbką, wygląda to prawilnie, no ale może nie do końca jest tak, jak być powinno finalnie i zdarza się, że wycieknie. Tak jak mówię, nie jestem ekspertem, może tak być, nie twierdzę, że jest tak na 100%. Ale jeżeli ktoś narzeka, że mu wycieka ciekły metal w PS5, no to upatrywałbym się takiego właśnie problemu. No i co? No i kręcimy, no. Kręcimy go. Tutaj śrubkę. I widzicie, no. Ludzie, którzy robią to zawodowo, to taką konsolę ogarniają za chwilę. Oglądałem dzisiaj na przykład Modiboxa i on w przeciągu tej godziny, jak ja tutaj grzebię przy tej jednej swojej, to zrobił 3. Bo to jest fachowiec. A ja sobie po prostu dłubię dziubię. Wiadomo, że on się nie spuszczał, mówiąc brzydko, nad każdą, tak jak ja, nad tą jedną. Natomiast to, co zrobił, nie jest gorsze od tego, co ja robię. Ja zwykle robię pewne rzeczy do przesady, ponieważ taką mam naturę, zwłaszcza jak robię sobie i przede wszystkim eksperymentuję. On robi tak, żeby móc dać na to gwarancję i żeby to było zrobione zgodnie ze sztuką. I generalnie wszystkie inne serwisy, jak Szymon z Wielkiego Elektronika, jak Daniel Rakowiecki, oni robią zgodnie ze sztuką. Więc jeżeli byłbym kimś, kto się nie zna, to nie patrzyłbym w stronę takiego gościa jak ja, który sobie dłubie i może mu wyjść dobrze, może mu wyjść niedobrze, tylko właśnie udałbym się do kogoś, kto robi to zgodnie ze sztuką, tak jak to ma być zrobione. Więc tyle jeszcze odnośnie, dlaczego ja Ci nie zrobię spa konsoli. A druga rzecz, gdybym ja robił spa konsoli każdemu, to szczerze powiedziawszy bardzo małe prawdopodobieństwo, że podchodziłbym do tego tak, jak w tej chwili podchodzę do tej swojej jednej sztuki, bo gdybym tak do tego podchodził, no to musicie sobie zdać sprawę z tego, że prawdopodobnie na chleb bym nie zarobił. Za jasną cholerę, ze względu na to, że no liczy się czas, a czas to pieniądz. Więc jest jak jest. Dobra, to sobie tutaj złożymy i skręcimy. Tutaj były te dwie czarne śrubki. No a z drugiej strony nie ma śrubek. Nie ma śrubek ze względu na to, że żeby to chłodzenie mogło być takie hybrydowe, no to musiałem go kawałek wyciąć.
Dlatego też wezmę sobie, przynajmniej taki mam plan, że wezmę sobie taśmę aluminiową i tą aluminiową taśmą sobie to pospinam tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby ten airflow faktycznie był niezakłócony i szedł tam, gdzie ma iść. Natomiast jeszcze co się tyczy wentylatorów, bo zdania są podzielone. Jedni mówią, że 30% wentylatora to jest głośno, inni mówią, że 30% wentylatora to jest cicho, a ja Wam powiem, że tak naprawdę to zależy. A od czego? A od wentylatora. Bo tak po prawdzie są różne rodzaje wentylatorów, są Nideki, są wentylatory NMB Mat, są wentylatory Delty, są różne rodzaje tych wentylatorów Delty, czy Nideka, czy NMB Mata. Akurat NMB Mat ma chyba jeden rodzaj. I tutaj temat wygląda tak, że głośność pracy na określonym procencie jest stricte zależna od amperażu, jaki ma dany wentylator. Jeżeli na przykład alfa ma 1,26 ampera, to na 30% będzie znacznie cichsza niż Nidek, który ma 2,28, ponieważ ma większą moc i w przypadku 30% będzie dużo głośniejszy. Dodatkowo NMB Mat ma dość ciężką budowę i on tam ma bardzo ciężki temat, jeżeli chodzi o tłoczenie, kręcenie się ogólnie wentylatora, ponieważ te NMB Maty mają taką dość nierówną pracę i one są nie dość, że najmocniejsze, no to jeszcze dają najbardziej po tyłku tym, że chodzą tak dość nierówno, czasem nawet mimośrodowo. W związku z powyższym z nimi jest taki problem, a nie inny. I dlatego też głośność konsoli PlayStation 3 Slim, czy nawet FAT, nie wiem jak z Super Slimami, bo Super Slima nigdy jeszcze nie miałem, nie robiłem. Kiedyś sobie kupię, żeby się tylko pobawić i pewnie Wam pokażę. Niemniej, tak jak już mówiłem, to jest sprawa czysto subiektywna, bo możesz mieć wentylator NMB Mat i on na 30% będzie wył jak odkurzacz babci, a możesz mieć Deltę, która na 30% będzie niesłyszalna i będzie cichsza niż NMB Mat na 24%. Więc tutaj, tak jak mówię, nie ma wykładni i może się okazać, że Twój wentylator jest głośny, bo po prostu jest mocniejszy. Tutaj gdzieś na którejś stronie widziałem bardzo ładnie pokazany temat tego, jak to działa. W ogóle tam ktoś poświęcił mega dużo czasu, żeby pokazać krzywę wentylatorów, głośność w decybelach. Wszystko chłopak zmierzył. I jak znajdę, to że też Wam gdzieś to podlinkuję. Naprawdę kapitalna rzecz i można z tego się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Przede wszystkim, jaki wentylator warto sobie do swojej plejki wrzucić. Więc odeślę Was do tego, jeżeli znajdę. A tymczasem lecimy z doszczelnianiem tutaj tej komory. Jak ja sobie tutaj to zamierzam doszczelnić. To tu powinno być całe, ale nie jest. Więc zrobimy sobie tak. Utnę sobie tutaj taki pasek tej taśmy aluminiowej. Ciach. I to jest pasek, który jest substytutem tutaj tej dziury, można powiedzieć. Tutaj sobie go wyrównam troszkę. Teraz sobie go odkleję. No i spróbujemy to tu zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Pierwsze trzeba sobie przykleić tutaj do obudowy elegancko, bo to się musi pierwsze tutaj tego chwycić, plastiku. Zobaczcie sobie, pierwsze tutaj kleimy do tej obudowy plastikowej, tak żeby to tu ładnie wszystko złapało. Następnie podnosimy sobie go delikatnie, dociskamy tą obudowę tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona siadła i kleimy do podstawy. Taśma aluminiowa, której używam, jest to taśma do termoizolacji, używana do izolacji na przykład obudów kominkowych, komór spalania, przez co tutaj jakby
ma odporność termiczną do 380 stopni. Więc to jest bardzo dobry materiał i nie ma szans, żeby ona się tutaj przydegradowała w przypadku takiej konsoli. Więc nie jest to tanie, bo ja za rolkę tej taśmy dałem chyba coś ponad 100, ale rolka tej taśmy u mnie w moich jakby amatorskich warunkach, kiedy ja sobie to wykorzystuję tak jak sobie to wykorzystuję, to żyje już no ze 2 lata, a jeszcze jej połowa została, więc myślę, że warto dla takiego domowego grzebalstwa. A czy dobrze myślę, to już niech każdy sobie odpowie na to pytanie sam. Bo jeden sobie zainwestuje, bo warto, a drugi powie, że do domowego dłubania szkoda czasu. I no nie ukrywam, że każdy może mieć w tym temacie swoje racje. Tak nie zamierzam debatować na ten temat nazbyt. No i okej. Anteny tutaj wszystko mamy wyciągnięte. No powiem Wam, jak to będzie fajnie hulać, no to będę zadowolony. Bo to jest naprawdę taka slimka, którą sobie zawsze chciałem zrobić. Od zawsze, znaczy zawsze, no ja ogólnie PlayStation bawię się od paru miesięcy, od kilku miesięcy, no nie od paru, od kilku. Więc no nie mam jakiegoś, nie wiem jakiego stażu, natomiast odkąd zacząłem się bawić, oglądać te wszystkie układy chłodzenia, to zawsze miałem takie zamarzenie, ażeby sobie zrobić taki modzik, żeby sobie wrzucić chłodzenie z wersji 2000B 2004B do właśnie 2500. A dlaczego tak? A dlatego tak, że w wersji 2004 mamy jeszcze RSX-a w 65 nano. Dodatkowo nie dość, że on jest w 65 nano, to jeszcze jest na nektokinach, które jakie są wszyscy wiemy. Natomiast w wersji 2504 mamy już RSX-a 40 nano i jest to już, można powiedzieć, pełnowartościowy taki produkt z tych bezawaryjnych, można powiedzieć. No. A czy tak będzie, no to czas pokaże. Być może przekombinowałem i już bezawaryjna nie jest. To już się okaże, jak to złożę i jak albo czy to odpalę. Dobra. Patrzcie, już 1,5 godziny praktycznie idę przy tym dłubię. Jakby ktokolwiek prowadzący działalność by miał tyle dziubać przy jednej konsoli na spa, to by już nie dziubał. Także pasjonaci sobie mogą pozwolić. Dobra, mamy to i teraz tutaj sobie poprowadzimy ładnie te kabelki z Wi-Fi. Podłączymy sobie jeden i drugi. Czy to ma znaczenie, który gdzie? Wydaje mi się, że nie. Patrząc po budowie tych anten, one są no, obie takie same. Nie dopatruje się żadnych różnic, więc zakładam, że bez znaczenia tak naprawdę, którą gdzie podpinamy. A jeżeli ma to znaczenie, to bardzo bym chciał, ażeby ktoś mnie tutaj z błędu wyprowadził. Choć powiem Wam, że no chyba naprawdę nie ma, bo niezależnie od tego, gdzie podpinam, a już testowałem obie konfiguracje, to zawsze wszystko mi działa. Więc albo mam takiego fuksa i zeza jednocześnie, że nie dostrzegam, że za każdym razem podpinam tak samo, albo faktycznie mam rację w tym, co mówię. Bóg to jeden raczy wiedzieć, albo raczej fachowiec, który się na tym zna i już tych konsol troszkę zrobił. W przeciwieństwie do mnie, który się na tym nie zna i zrobił tych konsol tyle, żeby się pobawić. Nie wiem, ile zrobiłem slimek. Kilka. Fatów. Kilka. I to też w zasadzie po to, żeby się pobawić, nauczyć. Nie żeby
zrobić na tym miliony monet. To jest wszystko póki co zabawa albo nauka poprzez zabawę. Często po prostu opłaca mi się kupić jakąś konsolę z zestawem gier za dobre pieniądze, bo dzięki temu mam darmowo gry do kolekcji, a samą konsolę mogę sobie później, choć wcale nie muszę, sprzedać. Ale biorąc pod uwagę ilość zachodu i pracy, jaką między tym wszystkim trzeba zrobić, żeby wyjść na tym na zero, to ciężko tutaj mówić o zarobku, a raczej bardziej o mniejszym wydatku. Bo jakby dzięki tym grom jestem w stanie wydać ogólnie trochę mniej. Albo dzięki konsoli, zależy jak kto na to patrzy. No i widzicie, no. I kurde, chwila nieuwagi, to się rozsypuje. Wam tak raz za czas jedną sobie czy dwie zrobić dla zabawy, fajnie. Ale gdybym miał zarobkowo robić takie konsole każdego jednego dnia, to powiem Wam, że ja nie wiem, czy ja mam wystarczająco cierpliwości na to, żeby się w to bawić. Chyba średnio. Swoją drogą, kurde, no ja ten materiał nagrywam Wam tydzień przed tym, zanim go Wam udostępniam, więc być może to się już dokonało, ale nawet jak się nie dokonało, to niewiele nam brakuje do 3000 subskrypcji na kanale YouTube'owym, więc kurczę, działajcie pany, zrobimy sobie retrolapka i wrzucę go Wam na konkurs, tak, a żebyście sobie mogli znów coś wygrać, więc zachęcam do subskrypcji. Będziemy mieli jakiś konkursik niebawem, bo tam już naprawdę bardzo niewiele brakuje, a żeby to wydarzenie mogło dojść do skutku. A ja się cieszę, kiedy są te konkursy, bo tak naprawdę ja lubię czasami coś komuś dać. Sam bym chciał, żeby mi ktoś kiedyś coś dał. Zdarza się czasami, że ktoś mi coś daje. Sprawia mi to niewymowną przyjemność i tak też ja co jakiś czas, jak Wam coś daję, również sprawia mi to radość, bo to jest fajne, jak to działa w dwie strony. I tak też staram się ten trend utrzymywać, więc też co 1000 subskrypcji na kanale ląduje jakiś konkursik, gdzie Wam jakiś sprzęcik zawsze rozdaję. Natomiast czasem również zdarza się sytuacja, gdzie trafia jakiś sprzęcik poza 1000 subskrypcji również na konkursik. Rzadko, bo też kurczę, pracując na etacie nie stać mnie nieraz na to, żeby nawrzucać nie wiadomo ile, nie wiadomo czego. Staram się też inwestować w kanał. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się widzi ten widok z góry, ponieważ no, zmieniłem statyw w ogóle. Kupiłem nowy statyw. W ogóle zrobię Wam odcinek, gdzie Wam pokażę graty, które pokupowałem z temu, bo to mi naprawdę zrobiło robotę. Dużo rzeczy kupiłem takich, które naprawdę mają sens, uważam. Pomimo tego, że to takie tanie i w wielu przypadkach gratisowe było wręcz, to uważam, że ma to bardzo duży sens i bardzo pomaga w pracy. I uważam, że nie warto wydawać nie wiadomo ile, ponieważ tam to można mieć naprawdę za śmieszne kwoty, a czasami nawet za darmo. Ale to sobie zrobimy na innym odcinku. A tutaj spróbujemy złożyć do końca tą slinkę, tak żeby to było sztosowe. Dobrze, czy to mamy ten zasilacz na 18 A? Tak, to mamy ten zasilacz na 18 A.
Włożymy sobie tutaj ten kabelek od 5 V. Tutaj sobie go założymy na główne zasilanie. Cyk, ładnie nam to się tutaj zeszło. Cyk i cyk. I teraz jeszcze przykręcimy sobie go, żeby tutaj nic, Boże broń, nie latało. Ok. Zakładam, że dobrze. Z tej strony też. Ciach. No i dobra. Mamy to wstępnie tutaj wszystko chyba poskładane. Nawet chyba nie pominąłem żadnej z tych małych śrubek, więc znając życie to pewnie nie zadziała. Bo ja zawsze jak tak poskładam wszystko tak, żeby fajnie działało, to nie zadziała. Niemniej, kurde, pochwalę się Wam, już widzieliście wcześniej w shortsach, ale zobaczcie sobie, jak mi fajnie wyszła klapa Sony Anniversary. Jest coś, kurde, fajnego. Naprawdę mam nadzieję, że to się będzie fajnie prezentować. Dokupiłem sobie jeszcze taki stand, żeby ona mogła stać pionowo. No i mam nadzieję, że będzie to fajne. Ale zanim to w ogóle poskręcam na gotowo, to ja sobie ją jednak sprawdzę, więc spauzuję tutaj na chwilkę. Nie będę zmieniał kamery, bo tu jest za dużo kombinacji w przypadku tego statywu i zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, konsola działa, sprawdziłem, wszystko jest jak najbardziej ok. No, trzeba teraz zrobić testy odnośnie temperatur wszystkiego i wiecie co, ja Wam to już wszystko puszczę w shortsach, nie będziemy już tego przedłużać, bo już tak mega długo było i no nie chcę jakby robić filmu, którego i tak nikt pewnie nie obejrzy do końca. No bo szkoda mojego czasu i szkoda przede wszystkim Waszego czasu, więc cóż, na sam koniec chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju zaangażowanie. Lecimy po 3000, chyba że już jest, nie wiem, bo tak jak mówię tydzień wcześniej, to nagrywam w chwilce wolnego czasu. To będzie materiał niemontowany, więc jeżeli coś tam gdzieś było za nudno, za krótko, za długo, nie tak, to ja Was bardzo serdecznie przepraszam. Niemniej, tak jak mówię, jest to materiał całkowicie niemontowany, nic nie jest obcinane, nic nie jest dogrywane, mamy to jednym ciągiem. Ze względu na to, że ostatnio bardzo krucho u mnie z czasem, a mimo to robiąc coś i tak dla siebie w wolnej chwili chciałem Wam coś wrzucić, żebyście też sobie mogli pooglądać. Mimo wszystko staram się też nadrabiać jakimiś shortsami, jakimiś relacjami z tego, co się u mnie w międzyczasie dzieje i no na ten moment przez jakąś chwilę będzie to musiało wystarczyć. Postaram się jeszcze coś dorzucić. Na pewno zrobię materiał po przekroczeniu 3000 subów z laptopem, który sobie zrobimy na konkurs. Na pewno później też coś będzie się działo i absolutnie nie rezygnuję z niczego. Niemniej no teraz jakby będę mieć przez chwilkę troszkę mniej czasu na to, żeby te dłuższe filmy Wam wrzucać. Więc jest jak jest i mam nadzieję, że nie pogniewacie się i zostaniecie i zaczekamy wspólnie, aż to wszystko się troszkę u mnie mocniej wyklaruje. Więc na sam koniec jeszcze raz wielkie dzięki. No i cóż, no do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć.